Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Rozkminiamy, jak się z Tobą dzisiaj przywitać, tak żeby było tak inaczej, tak z zaskoczenia. I jak widzisz, nie wpadłyśmy na żaden pomysł. Dlatego cześć piękna duszo. Witamy Witaj. Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy z duszą. Dzisiaj będziemy mówić o duchowości w codziennym życiu, czym tak właściwie jest, czym nie jest, jakie czyhają na nas pułapki. I żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Kasia, czym duchowość nie jest? Bo my zaczynamy dzisiaj niestandardowo i nie chcemy tutaj wyskakiwać od razu z definicją, ale obie zgodnie stwierdziłyśmy, że wiemy, czym duchowość dla nas nie jest. To na samym początku nie dałabym znaku równości między duchowością a religijnością, a jakąkolwiek religią, bo czuję, że duchowość jest taka luźna, lekka, eteryczna. Wszystko się dzieje w swoim czasie, w takim czasie, kiedy ja, moja dusza, jestem gotowa na pewne procesy, a religijność stawia pewne warunki, Ramy czasowe. tak. Wszystko się ma odbywać w konkretnym celu i w konkretny sposób. No nie jest to takie flexi. Mi też religijność kojarzy się z tym, że jest tam bardzo dużo formalności, jest ta sztywność, tam są zasady, często bardzo sztuczne, które stoją w sprzeczności z naturą człowieka. I właśnie tak jak powiedziałaś, w religijności są obowiązki, a ja mam wrażenie, że w duchowości mamy wolność i wybór. Możemy zdecydować, co jest dla nas, a co nie. I nikt nam niczego tak naprawdę nie narzuca. A ja sobie tę wolność na przykład bardzo cenię. I to też trzeba było do tego dojrzeć, tak? Czym jest wolność, dlaczego potrzebujemy tej wolności i dla mnie, dlatego jeszcze raz powtórzę, nie postawię znaku równości między duchowością a religijnością, bo ja już wyszłam z tego schematu, że jestem grzeszna, że nie zasługuję, że mam się bić w grasicy, bo to kompletnie ze mną już nie gra. Ja teraz celebruję, będąc w duchowości, na ścieżce duchowej, celebruję to, że jestem, to, że mogę być po prostu, że mogę stąpać po tej ziemi, bo jestem tego warta, bo zasługuję na to, bo każdy zasługuje, bo po to tu jesteśmy na tej ziemi. To mi się podoba w duchowości, że tutaj naprawdę patrzy się na drugiego człowieka sercem. Więc już trzeci raz powtórzę, nie stawiam znaku równości między duchowością a religią. Ja przygotowując się do odcinka, to poszłam na Wikipedię i trochę mnie to przerosło, bo tam zostały spisane wszystkie możliwe warianty, czyli duchowość jako spirytualizm, kategoria egzystencjonalna, nadnaturalna właściwość człowieka i naprawdę można tam wszystko znaleźć. Ja jednak poczułam, że właściwe jest dla mnie ujęcie duchowości jako praktyka życia, bo to ze mną bardzo zarezonowało. Chociaż opis już nie. Ja bym dodała, że to jest właśnie indywidualna ścieżka, indywidualna droga. O, piękne. Indywidualna ścieżka, indywidualna droga. Dla mnie to też styl życia, bo dla mnie duchowość to nie sztywne zasady, że tak jest i koniec, tylko odkrywanie. Odkrywanie, że jest coś więcej. I obalanie. I obalanie tych stereotypów, tych mitów, to kwestionowanie, o którym często wspominamy, żebyśmy byli ciekawi życia. I to jest ta ścieżka duchowa. Czy iść w lewo, czy w prawo, czy prosto. Czy iść prosto i zaraz w lewo. I odkrywanie, że to wszystko ma jakiś większy sens. I tak, duchowość to też praktyki mające na celu poszerzenie świadomości, że nie robię, bo tak mnie nauczono, bo taki jest schemat, Tylko taki bo jest chcę. zwyczaj, I tylko bo że wybieram. chcę, bo wybieram. Mam ochotę.
i dlatego, że mnie to do czegoś prowadzi, że widzę w tym sens, że jest to moja droga, że się rozwijam i że doświadczam. I że sprawia mi to radość. O, tak, w duchowości jest bardzo dużo radości i to mnie w I duchowości wdzięczności. zachwyca. Mhm. Także kończymy już z biciem się w grasicę, tylko podnosimy ręce do góry z wdzięcznością. Aczkolwiek rozmawiałyśmy tutaj jeszcze offline, zanim zaczęłyśmy nagrywać ten odcinek podcastu, że wbrew pozorom duchowość to nie latanie Tak, to w często przestworzach już jest. i to nie jest wieczny spokój i harmonia Zen. i peace and love. Nie zapominajmy, że jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają, duszami, które schodzą na ziemię, które przeżywają ludzkie doświadczenia, te emocje. No po co tutaj zeszliśmy, żeby czuć? Także to chyba nie jest wskazane, żeby wyłączyć sobie czucie, bo wtedy kim byśmy byli? I w duchowości jest miejsce na ciało, na odczuwanie, na emocje. I to jest też w tym piękne, że nie odrzucamy tego ciała jako grzeszne, jako niewarte, jako niegodne, tylko właśnie patrzymy na to, że po coś tutaj zeszliśmy w tych ciałach. Że to ciało nas niesie, że dzięki niemu możemy właśnie Rozwijać się. Mhm. Piękna duszo. Skoro już wiemy, czym duchowości jest, A czym nie jest? no to czas na to, żebyśmy opowiedziały trochę o tych etapach duchowości, które są takie ciekawe, czasami wręcz zabawne, mam wrażenie. Kasia, znowu oddaję Ci głos. No to oczywiście ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja na pewno wpadłam w taki wir, że chciałam naprawiać świat, chciałam wszystkich zmieniać, wszystkim to, co ja wysłuchałam, co ze mną rezonowało, to wysyłałam po prostu wszystkim i pewnie spamowałam. I zdaję sobie sprawę, że mieli mnie w tamtym momencie dość, ale dzięki temu to się też zweryfikowało. I nie mówię tutaj o tym, że te osoby, które nie weszły ze mną w tym samym momencie na ścieżkę taką duchową, już ich nie ma w moim życiu, ale dużo się jakby zweryfikowało znajomości, bo okazało się, że idziemy kompletnie w innych kierunkach i część osób została po prostu w tym, ja tu zawsze mówię, w tym matriksie bez chęci zmian. A inni dołączyli do Ciebie na tej drodze duchowej. A jeszcze ja też dołączyłam do innych osób, które już na przykład praktykowały, nie wiem, medytację, także też przechodziłam swoje przemiany w swoim czasie. Ten etap duchowości jest fascynujący, bo wydaje nam się, że już wszystko wiemy, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy. No i tak jak powiedziałaś, próbujemy naszych najbliższych oświecić, nie zważając na to, że mają swój czas, swoje tempo też, bo każdy w swoim tempie przerabia różne rzeczy. W zależności od tego, chyba o to Ci też chodziło, Kasia, jaką ma się historię i jakie ma się doświadczenia i z jakimi przeżyciami miało się do czynienia. No i to narzucanie się ze swoimi olśnieniami i błyskotliwymi spostrzeżeniami. I tutaj wiąże się z tym też taki etap duchowości, że rzucamy się na wszystko, co jest dostępne. A także często na to, co wcześniej było zabronione. Tarot, wahadełko. O, tak. I wszystkie takie rzeczy, które wcześniej były... Zakazane. A zakazane smakuje najlepiej. No ale właśnie, chciałabym podkreślić, że rzucanie się na wszystko, na każdy temat i nieweryfikowanie tego, czy to rzeczywiście jest dla mnie, czy nie. To myślę, że jest też taki ciekawy etap duchowości. Jesteśmy jak to dziecko, które chce wszystkiego spróbować i wszystkiego doświadczyć i jeszcze za bardzo nie umiemy się w tym poruszać i myślimy właśnie, że wszystko jest dla nas. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko Jasne, że nie. ważne jest, żeby być czujnym, bo tam, no niestety, żyjemy w tym niestety, żyjemy w XXI wieku, gdzie ostatnio mówiliśmy o przebodźcowaniu ja to tak oldschoolowo mówiłam, mass media, Alicja mi poprawiła, Kasia, social media,
Więc okej, te social media. Wtedy jeszcze nie było internetu, tak? Były tylko gazety, radio i telewizja, tylko tym nośnikiem przekazu książki, tak? Kasia jest Odpłynęłam. numerologiczną 33 Tak. numerologicznie, więc Kasia jest taką starą duszą, więc ona po prostu wrzuciła tam mass media, gazety, TV, jakby po prostu żyła w latach 70., a nie urodziła się w 90. Oj, tam. Taka Ja dygresja. próbuję przeskoczyć ciągle do social media. Więc wracając, tak, te social media, one są bardzo pomocne, bo mamy teraz większe zasięgi, więcej artykułów czy różnych publikacji mamy dostępnych w sieci, ale też możemy się natknąć na takie pułapki, że te treści nie są, tak jak wspomniałeś wcześniej, są weryfikowane i można troszeczkę zrobić sobie kuku. A z takich śmiesznych rzeczy, gdzie można sobie zrobić kuku, no to zachwycamy się nagle naturalnością. I to było też takie ciekawe w tej duchowości, że nie musimy od razu nosić zgrzebnych sukien, przestać się Lnianych czy- malować. Bo też taki etap był. Tak. I też tak zaczęło się zauważać te wszystkie kobiety w białych sukienkach i nagle takie przebudzenie kobiecości. Ja nie mam nic do przebudzenia kobiecości. To jest wszystko super. Tylko właśnie nie odrzucajmy tego wszystkiego. A to jest też taki etap duchowości, że wszystko, co wcześniej, zostaje odrzucone i nagle tak zachłyśniemy się tą całą duchowością i tą całą otoczką i ani się obejrzymy, a przechodzimy jeden schemat w inny. Dokładnie. I to jest pułapka. To jest pułapka pseudoduchowości. Ja pamiętam na jednym z kursów nasza mentorka opowiadała, że na przykład Kasia, urodziłaś się w Szczytnej, nie wiem, w Polsce, także wiesz, nie będziesz teraz Pocahontas, bo to w ogóle... I coś w tym jest, bo ja pamiętam, może aż tak bardzo nie wpadłam w tę pułapkę, bo dalej, nie wiem, maluję paznokcie, mam sztuczne rzęsy i nie jestem full natural. Ale pamiętam, że miałam taką zagwozdkę, że ojejku, ale ja tego nie czuję, że ja tak nagle mam wszystko odrzucić, nie wiem, ubierać się na przykład w jednym kolorze, chodzić boso. Chodzę boso, owszem, ale kiedy mam na to ochotę i przyjemność, kiedy chcę się uziemiać. I po trawie, a nie w brudnym tramwaju. Dokładnie, A teraz czas na pułapki duchowości i mamy ich naprawdę sporo. Zacznijmy może od przewodników duchowych, od guru, od tych takich autorytetów. Jest ich teraz, mam wrażenie, bardzo dużo. Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe profile na Instagramie, nowe strony internetowe. Trzeba być uważnym, żeby zweryfikować autentyczność tych osób, bo często pod płaszczykiem właśnie tej duchowości osoby te szerzą niekoniecznie zdrowe treści. I tutaj nie chcemy nikogo disować, bo nam też nie chodzi o jakieś wykształcenie w danym kierunku, ponieważ często osoby mają naturalne zdolności do wykonywania czegoś. I to jest też fajne, że w duchowości zaczęło być popularne i na miejscu to, żeby wykorzystywać swoje naturalne zdolności, że nie potrzebujemy już na przykład 5 albo 7 lat studiować, żeby mieć jakiś tytuł i żeby dopiero wtedy pomagać ludziom i korzystać z tych swoich naturalnych zdolności. Natomiast to jest często nadużywane. Masz w sobie coś takiego, Alicja, jak taki... Radar na właściwych przewodników? No właśnie. No ja sobie wybudowałam takie antidotum i nazwałam to czujność na niespójność. O. I taki banalny przykład. Jeśli ktoś tworzy produkt, którego tematem jest harmonia w związku, a za 3 miesiące związek tej osoby się rozpada, no to kurde, mamy czerwoną flagę. I taki temat, który też do mnie ostatnio przyszedł, zapisałam się na webinar o odwadze do pokazywania się światu. To nie był jakiś główny temat, ale była promocja tego webinaru, w którym kobieta chciała tłumaczyć właśnie, jak wyjść z odwagą do świata. I odpaliłam ten webinar
I to był podcast, na którym były prezentowane slajdy. I pomyślałam sobie, to jest właśnie ta czujność na niespójność. Nie chcę uczyć się odwagi od osoby, która nie ma odwagi pokazać się światu. Także czujność na niespójność to jest moje antidotum zewnętrzne. Natomiast takie antidotum wewnętrzne to ten autorytet wewnętrzny, bo ja znowu nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o human design. No i mamy te autorytety wewnętrzne, które pomagają nam rozpoznać, co jest dla nas, co nie i podjąć właściwą decyzję, dobrą dla nas. No mówiłyśmy tutaj o guru, na które trzeba uważać. A może powiesz o tym guru, który objawia się tym, że słuchaj, no nie jestem twoim guru. Powiedz coś więcej na ten temat. To opowiadałam Ci właśnie o tym dokumencie z 2016 roku, który ostatnio oglądałam na Netflixie. I nazywa się on Tony Robbins, I'm not your guru. Człowiek, który naprawdę ma wielomilionową społeczność, który jest szanowanym coachem biznesowym, życiowym, mówi: nie jestem twoim guru. I w tym dokumencie bardzo pięknie pokazuje, że on ma dar wyciągania z ludzi tego, co oni już wiedzą, tylko nie potrafili tego dostrzec albo nazwać. Często robi to intensywnymi metodami, ale jest tak skuteczny, że wszyscy do niego przychodzą, wszyscy chcą go słuchać i on nie ma potrzeby nazywania się guru. No to teraz takie krótkie podsumowanie. Nie chodzi nam tutaj o to, żeby disować tych przewodników czy guru, bo to, że ze mną ktoś nie będzie nadawał na tych samych falach, może okazać się, że na przykład z Tobą będzie, tak? I to nie znaczy, że ta osoba jest jakaś fejkowa. Twoje ciało na pewno pokaże Ci, czy ktoś jest autentyczny. Po prostu zaufaj sobie. Czasami wystarczy zaufać swojej intuicji, a czasami nasze najbliższe otoczenie też może jakoś korzystnie na nas wpłynąć. Ale masz tutaj na myśli to, żeby poszukać właśnie wsparcia i może jakąś liderkę, jakiegoś lidera w swoim otoczeniu? Bo ja mam takie wrażenie, że często szukamy za daleko, że dajemy szansę innym ludziom, którzy gdzieś są tam bardzo widoczni, a przeoczamy dary, które ma osoba będąca blisko nas. Ja miałam trochę taką obserwację właśnie, że często pod latarnią najciemniej, że stoi koło nas osoba, która jest specjalistką w jakimś temacie i nie taką samozwańczą specjalistką, ale nie ma takich zasięgów, czy nie jest jeszcze taka popularna, Nie jest znana. Nie jest znana, dokładnie, ale jest dostępna dla Ciebie, ale tylko dlatego, że ona jest tak bardzo dostępna, tak bardzo widoczna i tak, pod My tego latarnią nie najciemniej. doceniamy. Nie doceniamy tego i idziemy do kogoś, kto błyszczy na Instagramie, kto ma dużo follow, a to follow nie zawsze się przekłada też na jakość. I ci przewodnicy, którzy właśnie mają bardzo dużo tych obserwatorów, to nie zawsze są ci przewodnicy, których potrzebujemy. Na każdego przewodnika też jest osobny czas. Bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, bo to, że ktoś z nami rezonuje na ten moment, nie znaczy, że może nas poprowadzić dalej. Że są sezony, są etapy. I na tym etapie życia ktoś nam bardzo pomoże, ktoś z nami bardzo zarezonuje, bo właśnie uczy tego, czego my w danym momencie musimy się nauczyć, a być może za 2-3 miesiące czy za pół roku my się tego nauczymy i idziemy dalej. Mówimy: dziękuję, jestem wdzięczna, ale ten temat już zostawiamy przy tej osobie. Znajdą się inne osoby, którym ta osoba może pomóc, a my idziemy rozwijać się dalej i zahaczamy o kolejne tematy. I to nie znaczy, że tamci przewodnicy dla nas nic nie znaczyli, albo że się pomyliliśmy, że popełniliśmy błąd, że słuchaliśmy nieodpowiedniej osoby, tylko tak jak mówisz, lekcja już została odrobiona, to co mieliśmy usłyszeć, czasami to jedno zdanie, to jedno ćwiczenie, które zmieniło nasze życie, poprowadzi nas gdzieś dalej i albo zaczniemy słuchać kogoś nowego, kto nas będzie inspirował, albo najfajniej by było, jakbyśmy znaleźli to w sobie i słuchali siebie. Kolejna pułapka to duchowy bypass.
Ja bardzo chciałam tutaj powiedzieć o tym duchowym bypassie. On się bardzo często pojawia przy radykalnym wybaczaniu, ale ogólnie o co tutaj chodzi? Posługiwanie się duchowością, żeby nie zajmować się swoimi problemami i emocjami. Czyli pojawia się we mnie złość, a ja mówię nie, ja tej złości w ogóle nie czuję, bo ja już nauczyłam się obchodzić z moimi emocjami, ja je rozpoznaję i ja wiem, że ta osoba po prostu chciała jak najlepiej i zrobiła wszystko tak, jak trzeba i ona też ma swoje doświadczenia i ja po prostu nie mam prawa czuć tej złości, ja nie czuję tej złości i latamy na chmurce. Czyli takie wypieranie, które Tak. później się objawia chorobami, tymi nieuwolnionymi emocjami, które zostają w naszym ciele. Usprawiedliwianie też innych i takie właśnie wykorzystywanie duchowości po to, żeby się z czymś nie zmierzyć. A już mówiłyśmy o tym nieraz, że jesteśmy tu na ziemi i sprawy załatwiamy po ziemsku. Jeśli ktoś nam zrobi jakąś krzywdę, jeśli ktoś nam zrobi przykrość, jeśli ktoś jest nie w porządku, to my mamy prawo pójść do sądu, czy mamy prawo tej osobie coś powiedzieć, czy nawet wykrzyczeć, jeśli mamy taką potrzebę, bo traktujemy się Poważnie. Tak, poważnie. I żeby było śmiesznie, ja wpadłam w tę pułapkę. Że nie I będę... jakiś czas tak, że nie, ja w ogóle nie to jest pójdę po swoje. Nie, to jest w ogóle, ja jestem ponad tym, ponad sytuacją. Ja nie czuję nic, nie w ogóle to jest obok. I znowu powiem, jakżem się myliła. No tu weszłaś w kwestię radykalnego wybaczania, bo często przy tym temacie pojawia się ten problem, że ludzie nie chcą radykalnie wybaczać albo stawiają taki mur i mówią, że kurde, no jak ja tej osobie wybaczę, to znaczy, że zapomnę. A to, co właśnie powiedziałaś, że bardzo często podkreśla się przy radykalnym wybaczaniu, że wybaczasz, ale sprawy ziemskie załatwiasz po ziemsku i masz do tego pełne prawo. I to, że jesteś osobą duchową, że rozwijasz się, że masz świadomość tego, że jesteśmy duszami przeżywającymi ludzkie doświadczenie, no ale właśnie ludzkie, czyli niektóre rzeczy załatwiamy po ludzku, po ziemsku, na ziemi. Piękna duszo, jeśli słuchasz nas do tej pory, No to chyba ze sobą rezonujemy. nasz podcast to rozmowy z duszą. I dlatego chcemy też z Tobą porozmawiać. I jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Napisz nam komentarz, Zasubskrybuj polajkuj, albo napisz wiadomość prywatną. a także wyślij komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. To co, piękna duszo, wracamy do odcinka. I przedostatnią pułapką duchowości, jaką chciałbyśmy dzisiaj poruszyć, jest lot na miotle. Podróże na miotle. Tak, ja myślałam, że spadnę z krzesełka, jak przeczytałam tę nazwę, ale myślę, bo to jest cytat, pułapka podróże na miotle. Uważam, że jest bardzo trafny i chodzi tutaj o to, że czasami wpadamy w tę pułapkę duchowości, że odrzucamy kompletnie rozum. A moim zdaniem w duchowości nie chodzi o to, żeby odrzucić rozum, tylko żeby przestać uznawać, że on wie najlepiej, żeby zacząć polemizować z tym, żeby zacząć kwestionować to, co nam podsyła, żeby zacząć zadawać pytania, a nie wszystko uznawać za pewnik. Bo jak wiemy z ostatniego odcinka, te nasze dialogi wewnętrzne, pamiętasz? Ty pamiętasz, że ty to powiedziałaś, ale może jeszcze raz powtórzysz. Że nie jesteśmy naszymi myślami, bo gdybyśmy byli naszymi myślami, to nie byłoby miejsca na ten dialog. I chodzi o to, żeby w duchowości podejść do propozycji, które podsyła nam umysł, do naszych myśli z dystansem i nie uznać tego, że to, co gada nasz umysł, to jest prawda i tylko prawda, ale nie odrzucać zupełnie tego umysłu. Chodzi nam o to, żebyśmy nie zapomnieli nagle, że działa prawo grawitacji i to i tamto. I nie wymyślali koła na nowo. Też. Uznajmy, że jest już jakiś postęp technologiczny i że ten rozum, mózg i wszystkie To jest odkrycia... wszystko dalej potrzebne. Właśnie, że możemy z tego korzystać, nie musimy odrzucać tego, co już zostało wymyślone. Umysł nie zawsze podrzuca nam prawdę, ale podrzuca nam opcje. I w duchowości uczymy się z tymi opcjami sobie radzić. Tak, i to od nas zależy, w co będziemy chcieli użyć. Także nie latamy tylko na miotle, możemy też latać samolotem, haha. Tak, Słucham. albo jechać tym samochodem czy tramwajem. A wiesz co, jeszcze przyszło mi takie, ja też tak mam.
Kolejna pułapka. I tutaj spostrzeżenie, nie wszystko Cię dotyczy, nie wszystko jest o Tobie i nie wszystko jest dla Ciebie. Bo są osoby, które łapią się każdego tematu, który się im podsunie i w ogóle nie mają tam żadnego filtra. No Nie? tak, chłoną jak gąbeczka. Znowu. Fizyka kwantowa w duchowości, Okej. zajebiste, będę o tym mówić. Matczyna rana, wszyscy się tym zajmują, to na pewno też o mnie idę w to. I zrobię masterclass z tego. I wszyscy mówią o układzie nerwowym, ja też zrobię o tym webinar. Albo dokładnie, ja zrobię webinar, ja się zapiszę na webinar, albo ja też będę mówić o tym, bo ja to usłyszałam ostatnio. Albo ja tak mam i ty na pewno też tak masz. Nie wszystko jest dla wszystkich na ten moment. Dokładnie. Są też pewne sezony w życiu, są tematy, do których nie możemy podejść teraz, bo jeszcze czekają na to. Albo wracamy, zaczynamy, wracamy, odkładamy. To też jest naturalna kolej rzeczy. I takie narzucanie innym, że słuchaj, ja w tym znalazłam rozwiązanie, więc ty na pewno też idź tą drogą, bo tam na ciebie coś czeka. No kurde nie. I jeszcze takie jedno spostrzeżenie. Zapytaj się, czy to naprawdę jest dla ciebie. Bo może to tylko po prostu dobrze zrobiona kampania, która w sprytny sposób przedstawia ci to, czego nie potrzebujesz, w taki sposób, że chcesz to kupić. Także znać swoje tematy i nie idź w ślepo za wszystkim i po wszystko. Naucz się nakładać te filtry i rozróżniać, co jest dla ciebie, co jest twoje, a co jest dla innych i co jest innych. Bo twoja droga może być inna i metoda, z której korzystasz, może być inna. Żeby tutaj, jeszcze bym tak na koniec chciała powiedzieć, żebyśmy nie popadli ofiarą tego owczego pędu. O to mi Że- chyba w tym wszystkim chodzi, w tym tak samym punkcie. Świetnie podsumowując. podsumowałaś. Nie owczy pęd, tylko jeśli duchowość... Czarną to... owcą bądź czarną owcą i idź na przekór, jak wszyscy nie idź za tłumem, jak wszyscy idą w prawo, to ty idź w lewo. Kasia się Żartuję, odpaliła, Żartuję. ale czarna Coś w tym owca jest. to Łamie, indywidualność. tak, dokładnie, łamie te schematy. A powiedziałaś na początku, powiedziałyśmy, że duchowość to indywidualność. To twoja wyjątkowa, unikalna, indywidualna droga. Dlatego, żeby coś było indywidualne, żeby coś było osobiste, żeby coś było twoje, to musi być twoje. No i ostatnią taką najbardziej kontrowersyjną pułapką w duchowości jest jak duchowość, to za darmo. I tutaj większość mówi, no tak, chcesz pomagać światu, to dlaczego chcesz za to brać pieniądze? Tylko że tutaj zapominamy, że przecież wszystko jest energią, a energia zawsze dąży do równowagi, do wyrównania. I nie zapominajmy, że w naszym świecie my za wszystko płacimy. Idziemy do lekarza też po to, żeby nam pomógł. I co? I też za to płacimy. Świetne podałaś przykłady, bo jeżeli idziemy do lekarza, do prawnika, do ubezpieczyciela po to, żeby nam pomogli rozwiązać jakiś problem, żeby nas ochronili, żeby nas obronili, żeby udzielili nam porady, to dlaczego w takich zawodach, takim zawodom, osobom wykonującym taki zawód mamy płacić, a osobom, które przyczyniają się do naszego rozwoju, pomagają nam kroczyć zdrowo, w pełni Psychicznie, sił tak. na tej ścieżce duchowej i wspierają nas i tworzą przestrzenie, w których możemy się bezpiecznie rozwijać i rozwinąć skrzydła. Dlaczego takie osoby miałyby to robić za darmo? Dlaczego ktokolwiek miałby coś robić za darmo? No tak, żyjemy na świecie, po raz kolejny, na ziemi. Jesteśmy duszami w ludzkim ciele i funkcjonujemy tutaj, w tych systemach ziemskich. A systemem ziemskim, takim bardzo naturalnym, jest system wymiany. Ta wymiana musi być. Ta wymiana zawsze była i zawsze będzie. I to, że coś jest duchowe, nie znaczy, że ma być za darmo. Tutaj też jest wymiana energii i jest ona bardzo potrzebna po to, żeby nie było tych długów energetycznych. I ja tutaj chciałabym przytoczyć sytuację z jednej z moich sesji, gdzie się nie stawiłam. Odmówiłam chwilę wcześniej i dostałam piękną wiadomość. Ja uważam, że to w ogóle nie było potrzebne, bo ja zdawałam sobie z tego sprawę, że to jest kogoś czas.
i że nie możemy tego przełożyć, więc że zapłacę za to, bo to, no ja nie mogłam się stawić. Ale mimo wszystko, że tak powiem, nie byłam stratna, bo dostałam piękną medytację, dostałam kilka zadań do przepracowania, czyli energia była wyrównana i żadna z nas nie została w długu, bo ja coś dałam od siebie i ja coś otrzymałam. Mhm. Bo tak jak już powiedziałaś, wszystko jest energią, a energia dąży zawsze do równowagi. I jest nawet taka zasada w tarocie, że trzeba zawsze wziąć coś w zamian, bo energia sama się wyrówna, jeżeli nie weźmiemy czegoś w zamian, jeżeli nie weźmiemy nawet małej zapłaty czy czegoś za postawienie tego tarota. I istnieje ryzyko, że jeżeli właśnie ta energia nie wyrówna się od razu, to może się wyrównać sama, ale na przykład w niekorzystny dla nas sposób, nieprzewidywalny dla nas sposób. I tutaj od razu przypomina mi się, jak kiedyś dawało się na przykład komuś buty i mówiło się, a masz tutaj grosik, właśnie też, żeby zapłacić. Ja jeszcze chciałabym tutaj w łatwy sposób obalić ten mit pieniędzy i otrzymywania pieniędzy, czy nie otrzymywania pieniędzy w duchowości, bo no Kasia, kiedy za coś płacisz? No za jakąś, chodzi Ci za jakąś usługę, no jak jesteś zadowolona. Właśnie, jak jesteś zadowolona, czyli kiedy widzisz w tym wartość. Czyli jak nie płacisz, to nie widzisz w tym wartości. Czyli kiedy płacisz, to znaczy, że ma to dla Ciebie wartość, że wchodzisz w to, że robisz to, że działasz. I no, taka nasza natura. Powiedziałyśmy tu już w podcaście, że jesteśmy na ziemi i mamy tutaj po ziemsku. sprawy załatwiamy po ziemsku, to po pierwsze, ale też działamy według tych ziemskich praw i według tej naszej natury, czyli często jest tak, że jak za coś nie płacimy, to tego nie szanujemy, a duchowość wymaga tego szacunku. I jeszcze jedno chciałabym powiedzieć. Czytam teraz taką fajną książkę, która się nazywa Kochaj pieniądze, pieniądze kochają Ciebie. I tutaj teraz cytat dotyczący bogacenia się ludzi, którzy służą innym, którzy pomagają innym. Kiedy brakuje Ci pieniędzy, jesteś naprawdę ograniczony w usługach, które możesz świadczyć. Często tylko Twoja rodzina może skorzystać z Twojej miłości i hojności. Gdy masz więcej pieniędzy, możesz dać od siebie o wiele więcej. Możesz zaangażować innych ludzi, aby pomagać potrzebującym. Możesz podzielić się z nimi swoją wiedzą, możesz ich prowadzić i dotrzeć do wielu innych osób, które potrzebują pomocy. I jak tak zaczniemy patrzeć na pieniądze, to pieniądze też wspierają duchowość. Ta energia wspiera duchowość. I to była ostatnia pułapka. No i wypadałoby powiedzieć, jak nie wpaść w te pułapki. I tutaj, kochana duszo, zaskoczymy Cię. Nie wiemy. Ja nie wiem. To nie jest joke. Ja się spotykam z tym, że jak chcę kogoś ostrzec przed jakąś pułapką, to i tak jest to bez sensu. Szczególnie jak są to osoby, które muszą same odkrywać, same doświadczyć i same dojść do tego, że to jest pułapka. Zresztą tak Pułapką jest też to pomaganie, żeby te osoby przeskoczyły pewne etapy. Bo słuchaj, ja Ci powiem ze swojego doświadczenia, słuchaj, ja też tutaj byłam, teraz nie idź tak, tylko zrób tak, przeskoczysz i będzie z głowy. Patrz, zapomniałyśmy powiedzieć o tym, jak też mentorzy mówią, że słuchaj, mi to zajęło 5 lat, a ja Ci pokażę to w tydzień. Tak, rozmawiałyśmy o tym, że to też jest pułapka, w którą wpadamy i zaczynamy myśleć, że jesteśmy właśnie niewystarczający albo nie mamy takich zasobów i takiego potencjału. I tutaj do tego przykładu, co właśnie powiedziałaś, jeżeli komuś zajęło to 5 lat, to Ty też daj sobie 5 lat na to. Dokładnie. Bo czasami nie ma drogi na skróty. I to właśnie tutaj też pięknie pasuje do naszej odpowiedzi. I jeszcze mam taki jeden punkt. Kim ja jestem, żeby komuś mówić, że coś jest pułapką? Bo tak się zastanawiałam nad tym, że coś, co dla jednych jest pułapką, dla innych oznacza wolność. I tyle. Nie ma co tego kwestionować i nie wiadomo, co powiedzieć dalej. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że słuchaj siebie, piękna duszo, i tego, co Tobie podpowiada ciało. Nie umysł, nie inni ludzie, tylko ciało.
bo pamiętasz, jak byłyśmy zafascynowane tym tekstem, który usłyszałyśmy? Ludzie kłamią, ciało nie. Także znowu wracamy do uważności i do czujności, że tam będą odpowiedzi, czy coś jest prawdą, czy nie. I to przypomnienie, czujność na niespójność. Więc popatrz, piękna duszo, czy te rozwiązania, które znajdujesz dla siebie, czy ta duchowość, którą odnalazłaś, czy ta ścieżka, na której jesteś, czy to wszystko jest ze sobą spójne. To jest ważne, żeby te rozwiązania, które znajdujesz, te treści, których słuchasz, te treści, które konsumujesz, żeby one się nie wykluczały. I jeśli masz jakieś wskazówki, którymi możesz się podzielić z nami i z naszymi słuchaczami, to pisz śmiało, pisz wiadomość prywatną czy komentarz. Bardzo jesteśmy ciekawe i otwarte na nową perspektywę. Cały czas jesteśmy w rozwoju, w ruchu, więc każda perspektywa jest dla nas na wagę złota. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! Pa!